W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, pomalujemy Nike Air Force One, czyli kustomizacja, której już dawno tutaj nie było, a buty powstaną w motyw Call of Duty. Jak mogliście zauważyć, Nike Air Force One w trochę innej odsłonie, a chyba najbardziej rzuca się w oczy podeszwa, która jest tutaj bardziej taka kauczukowa, w takim kolorze kauczuku. No wiecie, o co mi chodzi. Dodatkowo już mamy spersonalizowany znaczek tutaj po jednej i po drugiej stronie i na językach także znajduje się, nie wiem czy teraz zobaczycie to, a przynajmniej później, znaczek również jest taki żółty, wpadający bardziej w pomarańcz. Ściągamy sznurówki, odtłuszczamy i przygotowujemy już do szkicu. Odtłuszczanie i przygotowanie butów do malowania to nieodłączny element każdej kustomizacji. Buty po produkcji mogą być okurzone i delikatnie tłuste. Niektórzy nawet używają papier ścierny, ale ja osobiście tego nie praktykuję. Według mnie dobre wyczyszczenie preparatem jest wystarczające. Na kartkach wydrukowałem projekt, który jak kalką wrzucę delikatnie na buty. Wiele może nie będzie widać, ale uda się znaleźć punkt początkowy, a reszta to już delikatna improwizacja. Powiedzmy, że buty są już przygotowane do malowania, wrzuciłem szkic na jednym i na drugim i może zbytnio tutaj nie widzicie za wiele rzeczy, ale są tutaj linie, które tak naprawdę mają mi tylko wskazać proporcje całej grafiki, która ma się tutaj znaleźć. Grafiką oczywiście wspomagałem się z Edsów, bo tam fajne motywy Call of Duty, takie troszeczkę pod Call of Duty podchodzące znalazłem i stwierdziłem właśnie, że fajnie będzie umieścić na jednym i na drugim bucie. A co do tego wszystkiego, to będę używał tylko czarnego i tylko białego koloru do stworzenia całej tej grafiki, żeby też Wam pokazać, że można stworzyć motyw, nie mając na przykład, nie wiem, 40 kolorów, które nie są za tanie, bo jednak farby Tarragon nie należą do najtańszych, Angelus również, dlatego 2 kolorami będziemy się posługiwać, żeby właśnie stworzyć motyw na butach. To lecimy z pierwszymi liniami. Mój zestaw pędzelków jest już dość mocno wysłużony, ale za to daje jeszcze radę w małych detalach. Szkic, jak możecie zauważyć, daje mi możliwość odnalezienia się w projekcie na bucie. Reszta malowania to już przełożenie grafiki z ekranu laptopa na buty. Kustomizacja jednym, maksymalnie 2 kolorami jest bardzo ciekawa i każdy może zacząć taką przygodę od swojej pierwszej farby. Tutaj w projekcie, wykorzystując połączenie białego i czarnego, co dało nam kolor szary, wykorzystałem do wykonania delikatnych cieni. Mamy dzięki temu delikatny efekt przestrzeni. Pierwszy but to kilka godzin malowania. W niektórych miejscach dołożyłem kilka dodatków, żeby całość była ciekawsza, a też motyw mógł się rozłożyć na większą powierzchnię. Jeden bucik pomalowany, no to lecimy z kolejnym. Drugi but to nie odbicie lustrzane, a nowa postać. Kiedyś starałem się robić 2 identyczne buty, ale jednak różne motywy dają ciekawszy efekt. Cały motyw nie był trudny i od takich akcentów polecam zaczynać swoją przygodę z malowaniem butów czy nawet ciuchów. Nie musimy od razu rzucać się na wielokolorowe projekty, które później mogą nas zniechęcić do dalszej zabawy z personalizacją. Drugi but udało się pomalować nieco szybciej, zazwyczaj tak jest, jak poznamy już motyw i obierzemy odpowiednią technikę. Tutaj także przeciągnąłem motyw, dorzucając kilka akcentów dookoła buta. Myślę, że buty są już pomalowane, teraz zabezpieczymy całość lakierem matowym specjalnym do butów, tak żeby grafika była wytrzymała. To teraz zobaczcie, jak wyszły. A tak prezentują się buty w motywie Call of Duty. Prosta grafika fajnie wpasowała się na naszą parkę. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, co Wy o nich sądzicie i zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie pominąć kolejnych materiałów. Łapka w górę mile widziana. Na razie, trzymajcie się, cześć!